Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Tym razem wracamy do wróżenia z fusów, a więc cotygodniowy Crypto University. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o dwóch przypadłościach, które mogą się tutaj zdarzyć. Jedna to jest bullish fakeout i bearish fakeout, czyli oczywiście fałszywy ruch w górę i fałszywy ruch w dół, który może się wydarzyć tutaj w cenie Bitcoina. Także zaczniemy od samego początku, bez zbędnego gadania, biała marynarka, także za dużo tutaj się nie zmieniło, chyba biała jest. Niektórzy myślą, że to jest ta pierwsza z szafy, a niektórzy mówią, że to jest przekaz podprogowy, także nie wiemy do końca. Na dzień dobry już tutaj przewinę, mamy ten główny ruch Bitcoina z 20 tysięcy do praktycznie 6, gdzie za każdym razem formowaliśmy to coraz niższe szczyty, ale ta podstawa była ta sama, do której spadaliśmy z ceną $6,000 cały czas i potem w listopadzie zeszłego roku spadliśmy do 3000, w tym samym czasie RSI był poniżej 40. Mamy wziąć fotograficzną pamięć i zdjęcie tego i przejść do tego, co mówi chwilę dalej, czyli to jest ruch z $20,000, który był wcześniej. I mamy tą strukturę po lewej, po prawej teraz będziemy mieć zdjęcie tej samej podobnej struktury, ale od $14,000. Zobaczmy. Present move. Teraz co pokazuje to ten spadek z $14,000, który się wydarzył od czerwca tego roku. This is the 14K, right? So I told you to take a photographic memory. Again, these are the charts that we showed you 2 videos ago. To są te wykresy, które pokazywaliśmy dwie audycje wcześniej. This was the 20K structure and this is the 14K. A tutaj mamy strukturę 14 tysięcy. So we came up to 14K, we had a lower high, boom, came back down to market structure, another lower high, market structure. Czyli tak samo, coraz to niższe szczyty, struktura marketu na 9400, nie na 6000 jak było wcześniej i podobnie spadliśmy do tych najniższych granic, RSI też spadło poniżej 40. Another lower high, you get the idea. Then we came into this highlighted area where we were 2 videos ago. Same thing here, below a key level of the RSI. And what we said in that video 2 weeks ago was to watch closely how this plays out over the next few weeks because it's a mirror image. I to, co mówiliśmy w ostatnim wideo, wtedy te 2 tygodnie temu, żeby zobaczyć, czy to tak samo się nie wydarzy, że po prostu dojdziemy do tej znowu struktury, tak jak to miało miejsce z tego spadku z 20 tysięcy. This is a mirror image of here. Czyli z 20 tysięcy na 6 spadek i wystrzał wyżej do tych granic, gdzie byliśmy dalej. And what happened here was we had a very large move to the upside, and again a mirror image of below market structure after continuous lower highs, broke market structure, hang out down here below RSI, boom, massive rally. So over the past few weeks I asked you to pay close attention to. I ostatnio mówiłem, żeby właśnie dokładnie patrzeć i uważać na to, czy to nie będzie początek wystrzału kolejnego, bo jeżeli miałaby ta struktura wyglądać tak samo, no to wiemy, co się stało w kwietniu tego roku, gdzie z 4200, tutaj mamy tą strukturę teraz, ale wcześniej z 4200 wystrzeliliśmy do tych 14 tysięcy. To this, and then we know obviously price action has moved up, but we were well prepared for that. Ale byliśmy przygotowani na to. The second thing we need to discuss is the death cross. I drugą rzeczą, jaką musimy tutaj sprawdzić, to jest death cross. The death cross is something we spent several videos talking about. Rozmawialiśmy o nich przez parę audycji. And preparing for the death cross. I byliśmy przygotowani na to, co tu może się wydarzyć. And we compared the death cross to the past death cross. I porównywaliśmy te wszystkie death crossy do tego, co się wydarzyło w przeszłości. Where, by the way, there was also a rising 200-day moving average.
Right before we had this death cross, price action was below the 200-day. I po tamtym death-crossie w marcu cena od razu była poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Just like we were in our videos. And we said, watch very closely because this I mówiliśmy o tym, żeby oglądać to bardzo uważnie, was a massive fake out. bo może być masywny fake out, czyli no fałszywy ruch w górę. Directly after we had the death cross, Bitcoin went on a 53% rally. Po tym death-crossie, zaraz chwilę po, mieliśmy wyskok Bitcoina, który wszedł 53% w górę. And we even talked about the psychology of it. I mówiliśmy, że mógł być to fałszywy ruch i o psychologii. How this massive fake out got a lot of people really excited. I ten fałszywy ruch w górę bardzo dużo ludzi spowodował, że byli podekscytowani, But it didn't do one critical thing. ale nie zrobił jednej ważnej rzeczy. It did not create a higher high. Nie było tutaj wyższych szczytów. It did not change the trend. Nie zmieniło to trendu. The trend continued to stay a Czyli on mówi o tym, co mówiliśmy właśnie. My musimy uderzyć w $11,000. Pamiętajcie, w 11, wtedy będzie wyższy szczyt. Pewnie będzie o tym mówił, ale to, o czym nieraz mówiłem w audycji Dzień Dobry Krypto też, na co analitycy techniczni zwracają teraz uwagę. downtrend, and we continue to fall deeper into a bear market. So we showed you this chart, and we showed you these charts in the past couple videos Także pokazaliśmy wam te wykresy, to make everybody well aware of what could be right around the corner. And we were blessed and fortunate to stay a couple steps ahead. i oczywiście byliśmy na to przygotowani. A lot of people got really excited about this move, but I jeżeli chodzi o ten ruch, to jest to dokładnie, o czym on teraz mówi. Mamy coraz to niższe szczyty. Bardzo dużo osób przy tym wyskoku ostatnim znowu się podekscytowało, że doszliśmy do 10,400. plain and simple, for 125 days in Widzimy, że ta formacja jest utrzymana bardzo prosto przez 125 dni. a row, we're still in a downtrend. Nadal jesteśmy w trendzie spadkowym. We're still in a downtrend. If you show this chart to anybody who can see, Jeżeli pokażesz ten wykres do obojętnie kogo, kto może sprawdzić, that has 5 or 10 years of experience, który ma 5-10 lat doświadczenia na tym markecie, it doesn't matter their religion, the nieważna jest religia color of their skin, czy kolor skóry it doesn't matter what country they're from, what i nieważne z jakiego jest kraju, language they speak, they will look at this chart and say, wow, we're still in a downtrend. dalej ci powiedzą, że jesteśmy w trendzie spadkowym. We're going to start with understanding what these two scenarios are. Okej, zaczniemy od tych dwóch scenariuszy. The bearish fake out Najpierw od bearish fake out. Bearish fake out to jest no, fałszywy ruch w besse, czy w dół. is here, right? Meaning we had the death cross, Mamy teraz death cross, czyli przecięcie. we compare it to the recent death cross. Możemy go porównać do tego, który się wydarzył w marcu 2018. What happened right after the recent death cross is we went on a major rally and faked out everybody. I wyszliśmy na no, ten fake out, który się tam wtedy wydarzył, czyli Bitcoin wyskoczył o te 30-40%. And by the way, we made videos well before this death cross warning everybody, and we did not create a higher high. I mówiliśmy o tym, że nie utworzyliśmy wyższego szczytu wtedy. So this is scenario number one, that Czyli to jest scenariusz numer 1. we're going to dig deep into only the evidence in the chart, and Będziemy rozmawiać tylko na temat dowodów na wykresie. then we'll get to the bearish or the bullish scenario. I wtedy przejdziemy do tego drugiego scenariusza. So the bullish scenario, Bullish scenario. contestant number 2, is this fake out, which is what we've also discussed, where Czyli to jest ten fake out, który może wyjść górą. we had a golden cross, a lot of excitement in the market. After the golden cross, prices fell very sharply. Czyli to jest zupełnie odwrotna sytuacja. Wtedy mieliśmy spadek bardzo duży.
putting us back into a technical bear market. Gdzie weszliśmy w techniczną bessę. And then we had our true golden cross and we went on a bull market for several years. I wtedy weszliśmy na Golden Crossie i mieliśmy tą hossę przez parę lat. To jest lipiec, sierpień 2015 roku. So each of these fake outs is distinctly different in the Także te dwa fake outy, czy fałszywe ruchy są bardzo znaczące. fact that the bullish fake out really got everybody really excited and then prices went down for an extended period of time. The bullish fake out, the bullish scenario got everybody really upset, really distraught. There was blood in the streets. Każdy z tych scenariuszy złapał wtedy tłum, można to tak to przetłumaczyć. And then we rallied for the next few I wtedy wyskoczyliśmy oczywiście sceną dalej. years. So we're going to talk about these two scenarios Także porozmawiamy o tych dwóch scenariuszach. in great detail. And we've got to start back with the facts here. So right now, as far as evidence, the big one is, look, right after the previous scenario is very different. We rallied after this death cross and faked everybody out, right? Just like we're starting to do. I po tym death crossie, który tutaj był w marcu, wyskoczyliśmy chwilę później na 40%, ale nie utworzyliśmy wyższych szczytów. In today's move, right? So that's clear-cut evidence for this bearish scenario. Let's see. Czyli to są te dowody na to, że nadal jest ta pesymistyczna wersja, że możemy spaść niżej. Dopiero jak utworzymy szczyt powyżej 11 000, wyższy niż ostatni gdzieś tutaj był, no to wtedy będzie to oczywiście pozytywne. See what else is in the chart to confirm or argue for the bearish scenario. This is Zobaczmy, co jest jeszcze na wykresie, żeby porozmawiać o tym pesymistycznym scenariuszu. another chart we showed 2 videos ago. Remember, we had our red lines. We had 10 red lines in a row. Mieliśmy 10 czerwonych linii pod rząd. The only other time we've done that is the previous bear market. We had 10 red lines in a row. I ostatni raz, kiedy to tak samo się wydarzyło na wykresie, to była ostatnia bessa, Right before our death cross. zaraz przed naszym death crossem. Right before our death cross, 10 lines in a row. Right after our death cross, look at what happened. Boom. We switched to green. We went on a large rally. I zaraz po tym death crossie mieliśmy ten fake out, który spowodował bardzo duży wzrost ceny Bitcoina, But it was a failed rally. We did ale była to nieudana próba. not make a higher high. Nie zrobiliśmy wyższego szczytu. What happened present day? We had a ton of red lines in a row, 10. Then we had a death cross and prices rallied, changing back to green. And we're still waiting to see if we can create a higher high. I tak samo jak teraz czekamy na to, żeby utworzyć wyższy szczyt. This is something we talked about 2 videos ago. To jest to, o czym rozmawialiśmy dwie audycje wcześniej. When we rally, we have to create a higher high, Gdy wyskoczymy z tą ceną jeszcze wyżej, musimy utworzyć wyższy szczyt. or the trend will continue. Albo trend będzie kontynuowany. For 125 days, we've been in a downtrend. Przez 120 parę dni mamy tutaj ten trend w dół, Plain and czyli spadkowy. simple. There's no arguing that. These are just facts, not To są tylko fakty na wykresie. my opinions. We have to first get above 11K, Musimy najpierw wyjść powyżej 11 000 dolarów and step number 2 is above 12K to i krok numer 2 powyżej 12, change the momentum, to żeby zmienić momentum albo trend. change this trend. So this is further evidence for this bearish fake out scenario. Czyli to mamy bardziej dowód na to, że możemy jeszcze spaść. Let's take a further look at the bearish case. Spójrzmy też dalej na pesymistyczną wersję. We're going to look at the most powerful trend line in all of Bitcoin. Sprawdzimy najważniejszą linię trendową w całej historii Bitcoina. And we're going to start with this trend line way back in 2013. I zaczniemy od 2013 roku.
You can see back at the ripe price of $351.10, Kiedy Bitcoin był po $353 i 10 centów, Bitcoin held resistance. mieliśmy tutaj właśnie cenę Bitcoina, który utrzymywał opór na tej linii. At this trend line. We continued into 2014, holding key levels of support. I znowu mieliśmy linię wsparcia. W 2013 wyskoczyliśmy powyżej tej linii For an extended period of time, run a przez dłuższy czas. weekly chart. These are weekly candles. So To są tygodniowe świece for an extended period of time holding support, then continuing to hold resistance. i potem znowu była to linia oporu. This was a critical part here where we're at $666 and I to była ta cena $666. we got rejected down I spadliśmy jeszcze niżej. from the most critical trend line in Bitcoin. Od najważniejszej linii trendu w Bitcoinie. And as we fast forward through the years, we tried and tried to recover. I przez te ponowne lata próbowaliśmy dojść z powrotem do tej linii trendu. And we battled all the way back to the right price of 3,000. I doszliśmy do ceny $3000 w czerwcu 2017. A lot of you may remember this price action. Nie wiem, czy pamiętacie tą akcję ruchu ceny Bitcoina. This was really exciting in crypto. We got up to 3,000 and then we were rejected down. I doszliśmy do tej ceny i niestety nie udało nam się jej przebić. No surprise there, because when we look left, we know that this level is resistance. I nie ma tu zaskoczenia, bo wiemy, że ten poziom to jest główny poziom do przejścia, czyli resistance, linia oporu. Right? So we came all the way down to around 1,800. There was blood in the streets. Zeszliśmy do $1800. Było bardzo dużo krwi na ulicy. To był 10 lipiec 2017 roku. People were panicking. Bitcoin's going to zero. Ludzie panikowali. Bitcoin idzie do zera. Oh my God. And what did we do? We battled back up. I co się wydarzyło dalej? Zawalczyliśmy w kolejnych tygodniach. We battled back up and we actually got above this critical trend line. I przeszliśmy powyżej tej krytycznej linii trendu. The most critical trend line in crypto. And this was a power move. Look at I to był poważny ruch. what happened. Key level of resistance came back down. We broke through it. And if you have patience, we'll always come back and confirm. I widzieliśmy, co się tam wydarzyło, a więc najpierw próbowaliśmy w czerwcu przebić tą linię, wróciliśmy jeszcze raz, przebijając ją powyżej, wyskoczyliśmy powyżej tej linii trendu i jeszcze jedno mieliśmy potwierdzenie na tej linii trendu. On that line, when we confirm these 2, 1, 2, 3 weekly candles, this is screaming, buy me, buy me. This is a power I widzimy, że to krzyczało do nas, kup mnie. move. And Bitcoin went really parabolic. And then what happened? We came back down. I potem Bitcoin oczywiście zachował się parabolicznie z ceną. Doszliśmy do tych 19, prawie $20,000 And confirmed support. i dalej mieliśmy w kolejnej bessie znowu linię wsparcia na tej linii. On the most critical level Na tej najbardziej krytycznej linii trendu w całej historii Bitcoina. of this trend line. And we did that for an extended period of time. I utrzymywaliśmy ją przez dłuższy czas, czyli ten wielki trójkąt, który sobie zarysowywaliśmy też wtedy, on miał granicę też w 6000. I'll just do a quick measured move here. We're talking about 140 days Czyli 140 dni utrzymywaliśmy praktycznie ten sam poziom. holding support as we approach this critical trend line, and then we broke it. I wtedy zeszliśmy poniżej. Remember, this is the 3-day. To było wtedy, kiedy nikt nie wierzył, że zejdziemy poniżej $6000. Dużo analityków technicznych mówiło, że nie jesteśmy w stanie zejść, bo to jest najniższa cena wtedy. Death cross. We called this out a few weeks prior to it happening. We were well Mówiliśmy o DevCrossie, mieliśmy też wideo czy audycję 2 tygodnie czy parę tygodni wcześniej, zanim to się wydarzyło, prepared, but this was żeby się przygotować na DevCross wtedy. a major fall right at the major point of the trend line. So we continued down the same. I spadliśmy poniżej oczywiście i tam była kontynuacja tej linii poniżej, aż We fell down and we tried to battle back up.
and at $8,888, $8,888. we tried to battle, holding Próbowaliśmy wywalczyć powyżej tej linii, it resistance, really holding it as support, resistance, and resistance again, and then support. So we really battled with this trend line. czyli to była walka przez 3-4 tygodnie o to, żeby wyjść powyżej. We have a lot of history, many years and years and years with this trend line. We came above, Wyszliśmy wyżej w 4. czy 5. tygodniu. we went on a pretty large rally, Wyszliśmy też na 14 prawie $1000 and then came back down, and again, holding key levels of support. i potem utrzymywaliśmy tą linię wsparcia przez parę tygodni dobrych And then we broke it again i spadliśmy poniżej in September we wrześniu. of this year, so just a few months ago, right? We came up to 14K, we came down. Where did we hold support? The most critical trend line in the history of Bitcoin. I za każdym razem utrzymywaliśmy tą linię wsparcia czy oporu na tej najbardziej krytycznej linii w historii Bitcoina. Held it for many, many weeks. We broke it. Where are we now? We just battled back up Gdzie jesteśmy teraz? Właśnie walczymy o to, żeby wrócić. and got rejected. I zostaliśmy też odrzuceni z tą ceną na tej linii trendu. And there's a long wick here, which shows a lot of pressure. I mamy tutaj bardzo długą świecę, a bardziej knot od góry, który mówi o dużej presji sprzedażowej, która od razu tą cenę zbiła niżej. To the downside. So right now it's resistance. Czyli w tym momencie mamy linię oporu. Why? Because it was support. Dlaczego? Bo wcześniej była też to linia wsparcia. If you look left and we broke it, anytime you break support or resistance, it just flip-flops its role. I za każdym razem, kiedy przebijemy tą linię wsparcia dołem, to wtedy jest to linia oporu. Now it's resistance. So this is another case for the bearish scenario. Czyli to jest kolejny dowód na to, że no niestety możemy dalej spadać. Now we're going to enter part number 3 of the video where we talk about the bullish scenario. I teraz przejdziemy na scenariusz pozytywny. Zobaczymy dowody na wykresie. Bullish case. Again, let's revisit it in our chart here. I zobaczmy najpierw na tym wykresie, co się dzieje. Because we know that we've had a golden cross A więc teraz w tej pozytywnej wersji mieliśmy Golden Cross, presently, just recently entered a death cross. mieliśmy też Death Cross, który się wydarzył, czyli ten krzyż śmierci. Well, how important is that we go from a bull market into a death cross? We're not officially in a bear market. Let's look at contestant number 2, which is this fake out down here. Okej, jak to jest ważne, jeżeli chodzi o to, że nie jesteśmy jeszcze do końca w oficjalnej bessie? Dlaczego to ma znaczenie? What happened down here was we had a golden cross. I wróćmy do sierpnia 2015 roku, gdzie mieliśmy też Golden Cross. Everybody's really excited. Każdy był bardzo podekscytowany. Prices really went skyrocketing. Cena też była dużo wyższa. And then took a turn for the worse. I wtedy wyszliśmy niestety dołem z tej, no cena po prostu spadła. And we entered a death cross I też weszliśmy w Death Crossa. again. But it was a very short-lived death cross. Ale to był tylko bardzo krótki Death Cross. Very, very short-lived death cross. And boom, we went back into I wróciliśmy z powrotem, czyli taki fałszywy Death Cross wtedy się zdarzył. a golden cross, and we've rallied for Znowu mieliśmy Golden Cross i wzrosty Bitcoina few years przez parę lat. straight. So this is the second scenario that we're looking at. What Czyli to jest ten drugi scenariusz, na który teraz patrzymy. evidence in the chart do we have that this is going to play out like that? I zobaczymy, czy to właśnie będzie szło w tym kierunku. Where this death cross is going to be really short-lived, and we're going to enter into an extended bull market. Czy ten Death Cross będzie też tak krótkoterminowy, jak w owym czasie, where for the next few years prices go to że przez kolejne lata cena Bitcoina będzie wzrastać. the moon. Let's look at this chart, which Zobaczmy ten wykres, jeżeli chodzi o krypto Total Market Cap, czyli cała kapitalizacja krypto razem z Bitcoinem. we've been talking about for a few months now. We've been in a bull flag. Byliśmy w tej
byczej fladze. Talked about it at length, but Mówiliśmy o tym od wielu odcinków. guess what? We just broke that bull flag. Ale zobaczcie, co się teraz wydarzyło. Właśnie przebiliśmy tą flagę górą. Take a look. We just broke that bull flag. So this is clear cut, really strong evidence for the bullish fake out scenario. Czyli to jest potwierdzenie tego scenariusza pozytywnego. Let's look at the second one. Zobaczmy na drugą rzecz. We've been following this for well over a year, Mówiliśmy o tym od ponad roku, right? This is the greed and fear index. And czyli to jest ten indeks Greed and Fear, czyli chciwości i strachu. for about 8 or 9 months, we are in a continuous uptrend. Przez 8-9 miesięcy byliśmy w trendzie wzrostowym, How do we know it's an uptrend? bo mieliśmy coraz to wyższe szczyty i wyższe doły. Well, it continued to make a higher high, followed by another higher high, and another higher high, and another higher high, and a higher high, and a higher high, while continuously making higher lows. Anytime you look at the charts, I want you first to look at the trend. I zawsze, kiedy patrzycie na wykres, pierwsze co należy zwrócić uwagę, to jest trend, w którym idziemy. The trend is your friend. Trend is your friend, jak to mówi, czyli trend jest twoim przyjacielem. Always, if you talk to anybody with a lot of experience in Jeżeli będziesz rozmawiał z kimkolwiek, który ma bardzo dużo doświadczenia, charting, that's the first thing to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. they will talk about, especially for new folks. You have to see the trend. A na pewno nowi ludzie, którzy tutaj wchodzą, musimy sprawdzić, jaki jest trend. Don't bet against the trend. It's just like here, where people got really excited about Tak jak przy tym wyszczale do 10, 400, 500, gdzie ludzie są podekscytowani, this big move, which we were well prepared for. gdzie byliśmy też przygotowani na taki wyskok, However, we're still in a downtrend. ale nadal jesteśmy w trendzie spadkowym. 125 days in a row and continuing to make lower highs. I mamy coraz to niższe szczyty. But there's something playing out here that's quite interesting. Ale tutaj coś zaczyna się zmieniać na tym wykresie Crypto Fear and Greed. Recently, we had our low in the Greed and Fear Index on August 22nd 22 sierpnia mieliśmy najniższy punkt w historii, numer 5. of this year, coming down at 5 here. And then what we proceeded to do was make our first higher low. I potem mieliśmy wyższe doły na tym wykresie, czyli to było 26 września. We made a higher low on September 26th, followed by a second higher low on October I kolejnym 25 października na 24 zeszliśmy też wyższy dół. 25th. The rule is in charting the power of 3. I jeżeli chodzi o wykres, zasada liczby 3, You need to have 3 consecutive musimy mieć 3 po kolei wzrosty w tym trendzie, czy to są wyższe szczyty, czy wyższe doły, to really change the trend. żeby tak naprawdę zmienić trend. Czyli nie 1, nie 2, tylko 3 punkty musimy mieć takie, żeby już powiedzieć, że ten trend zaczyna się zmieniać. It takes a lot of power to go from a strong downtrend to an uptrend. I mamy tutaj dużo tej siły, która musi zostać użyta, żeby ten trend został zmieniony. It takes a lot of power. So what we need is another higher low, Teraz potrzebujemy kolejnego, wyższego dołu, or we need to get above 66, albo musimy wyjść powyżej 66, which would create another higher wtedy wykreujemy nowy szczyt. high. We have yet to create a higher high. We've created 2 consecutive higher lows. So we Teraz mamy 2 kolejne doły, które są wyższe. need to see, if you wake up in the next few days to few weeks and you see the fear and greed above 66, Jeżeli w kolejnych 2-3 tygodniach zobaczymy kolejny nowy szczyt na Crypto Fear and Greed Index powyżej 66, we're looking good. wtedy wygląda to świetnie. We're looking good. That's a strong scenario that I to jest bardzo poprawny scenariusz. we're working to change that trend. Let's look at another example. I zobaczmy na jeszcze jeden tutaj wykres. We showed you this in the last video or the one before. Pokazywaliśmy wam
to ostatnio, but the change from blue to orange is significant. jeżeli zmieniamy z niebieskiego na pomarańczowy, to jest bardzo ważna rzecz. It's very bearish. To wtedy jest pesymistyczna wersja. But the change from orange to blue Ale zmiana z pomarańczowego na niebieski, is really powerful. wtedy też to ma bardzo duże znaczenie. It's very bullish. Wtedy pozytywnie do ceny Bitcoina. So a quick update on this. I read Także szybki update na ten temat some comments, i widziałem dużo komentarzy handful of comments, and I'm surprised nobody knows what this is. i nie wiem, nadal jestem zaskoczony, że nie wiecie, co to jest. We showed it in a few videos, Pokazywaliśmy w paru audycjach, although this is an isolated version of the version we showed you in the video, but nobody was close. A lot ale nikt nie zgadł, co to jest. of people had guesses on what they think it is, and nobody knew. So maybe somebody will know now Może ktoś będzie wiedział teraz. that I let you know this is an isolation of a version of a chart we showed you a few times. So what happened recently is very unique and very rare. I to, co się zdarzyło teraz, to jest bardzo unikalne i bardzo rzadkie. We changed from orange to blue, Najpierw zmieniliśmy z pomarańczowego na niebieskie, bullish, pozytywnie, and then we went on a major run, and then we quickly changed to orange, i zmieniliśmy bardzo szybko też na pomarańczowy z niebieskiego. and then quickly changed back to blue, I teraz mamy zmianę znowu na niebieski. which, if we dig back in history, we've never had this scenario happening so quickly. I jeżeli spojrzymy na historię, nigdy nie mieliśmy takiego scenariusza zdarzającego się tak w szybkim czasie. So right now, we're showing signs of bullishness. I w tym momencie pokazuje nam to, że raczej jesteśmy w stanie pójść ceną jeszcze wyżej. Over the past couple candles. But again, if we zoom back, that scenario is very, very rare. Ale jeżeli spojrzymy na historię, ten scenariusz jest bardzo rzadki. In a bull run, we don't quickly change, and you can see some quick changes here, but they're very different. We had I jeżeli chodzi o hossę, za szybko to się nie zmienia. an extended blue, followed by a little orange, followed by blue again. Here is just a short blue, followed by orange, W 2015 podobnie się wydarzyło. followed by blue. So it's a very different scenario, and we've got to keep a close eye on it, albeit right now we're showing very bullish signs at the moment. I w tym momencie pokazuje to pozytywny wydźwięk. So this is another point for the bull fake out scenario. Let's get into this one. This is very powerful, and we've been talking about this at length. And I przejdźmy do tego wykresu, też mówiliśmy na ten temat wiele. this is really critical that we understand this chart. So for those that are new and relatively new, let's explain this really simply. I dla tych, którzy oglądają nas od samego początku, wytłumaczmy, albo dopiero weszli teraz na tę audycję, wytłumaczmy to jeszcze raz. We've had three distinct bear markets. Mieliśmy 3 oddzielne bessy w historii Bitcoina. One here, the second one here, the third one here. Czyli jedna w 2011, druga w 2014, no i trzecia ta w 2017 Each i 18. distinct bear market was in a bull flag. This was in a bull flag, this was in a bull flag, this was in a bull flag. I każda z tych formacji była byczą flagą na bessie. Outside of that, not only did we have a bear market, not only was it in a bull flag, but the structure after was the exact same, also with the halvening. Ale struktura dalej po bessie była za każdym razem taka sama, nawet z halvening. So we had a bull flag, we had a breakout into tier 1, Mieliśmy flagę byczą, wystrzał powyżej tej formacji, then a mieliśmy ten poziom pierwszy, breakout into tier 2, then poziom drugi a breakout into tier 3. i poziom trzeci. Just like we had a breakout into tier 1, breakout into tier 2, breakout into tier 3. Each of the tiers had several months of consolidation. Za każdym razem, kiedy ten poziom się formował, była to czas konsolidacji, przynajmniej przez parę
miesięcy. It wasn't just a skyrocket up to the moon. Nie był tylko to wzrost paraboliczny. That's what a lot of people think happens in Bitcoin. It's never happened like Nigdy nie ma takich parabolicznych wzrostów, bo bardzo dużo osób myśli, że idziemy tylko w jedną stronę. that in the history Są po prostu okresy konsolidacji tak samo. of Bitcoin ever. So just put that aside, throw that idea in the garbage. That's an idea of the sheep. But what happens in reality Ale ta idea takich parabolicznych wzrostów, że cały czas idziemy na księżyc, no to niestety owce tylko tak mogą myśleć, a tutaj rozmawiamy o zupełnie innej sprawie. is we have a breakout and then we have what happened here was 5 months of consolidation, Jak tutaj, w tym przypadku mieliśmy 5 miesięcy konsolidacji, then another breakout and 4 months of potem kolejny wyskok w górę, drugi poziom i 4 miesiące konsolidacji consolidation, then a breakout and 5 months of i potem 5 miesięcy. consolidation. And we identified over the past few weeks how this mirrored exactly those patterns. I przez kolejne parę tygodni zidentyfikowaliśmy to, co się działo wcześniej też. Teraz to pokazujemy na tym wykresie. We had a bear market, Mieliśmy bessę, which was in a bull flag. Then we była to oczywiście flaga bycza, had a golden cross mamy wyskok and a breakout into tier 1. i mamy pierwszy poziom, który się uformował. And we talked about specifically in tier 1, we don't want prices to go above the top wick I w poziomie pierwszym nie chcemy jeszcze, żeby cena wyszła poza to all-time high of the first candle, or prices to go below the bottom wick of the first candle. i żeby też cena nie spadła poniżej tej pierwszej świecy w tej formacji. So far we've met all the rules. Także nadal mamy tutaj te zasady zachowane. We've met all the rules, and we identified this 2 or 3 videos ago. We did an update on this, and we're still on track. And I nadal jesteśmy w tym samym punkcie. Wszystko tu jest tak, jak było w tych poprzednich hossach. by the way, we'll take it one step further. I pokażę wam coś jeszcze. We've had 5 months of consolidation Mamy 5 miesięcy konsolidacji, now, or we're on our 5th month from our first candle, albo jesteśmy teraz w tym 5. miesiącu, just like we were here tak jak byliśmy w grudniu 2015 roku, in tier 1, and just like we were in tier 1 tak jak byliśmy w marcu 2012. back in 2012. So tier 1 is so close to being complete. If Także poziom pierwszy nadal jest tutaj bardzo bliski prawdopodobnie zakończenia, we're following this exact pattern. jeżeli będziemy szli za tym właśnie wykresem. Again, our monthly candle closes tomorrow, so we will have further information on that. But again, this is a strong case in the big picture. Także będę patrzył na ten większy, na tą większą perspektywę w tym. This is the monthly chart, I to jest ten miesięczny wykres. and we've been talking about this for a few months. This is a strong case. We're in great shape. I teraz jesteśmy w bardzo dobrym, jeżeli tutaj patrzeć na tą historię, w bardzo dobrej kondycji. We're in great shape. We'll take it one step further. I'll give you one new piece of information on top of what we just talked about. I jeszcze o jednej rzeczy porozmawiam, dam wam nową informację. This candle here is not quite correct. This is I ta świeca nie jest do końca, prawdziwa. the BLX chart, right? So we're a little bit behind. Price right now is not 9,004. I believe it's around 9,000. I jeżeli chodzi o cenę, nie jest 9100 czy 200, tylko około 9000. But this monthly candle is important. Ale ta miesięczna świeca jest bardzo ważna. Let's dig into it. Ona się zakończy za 2 dni. This monthly candle right Dokładniej już jutro wieczorem. now is called a spinning top. Again, it's not closed yet. It'll close tomorrow, but let's define what a spinning top is. I ta świeca nazywa się po angielsku spinning top. Opowiemy sobie, co oznacza to. A spinning top has a smaller body I jeżeli chodzi o taką formację, to ona ma mniejszy korpus in equidistance with a long wick to the upside and a long wick to the downside. i bardzo podobny rozmiar knotów, powiedzmy, poza tymi świecami, czyli widzimy te nicie
poza świecami są w podobnym dystansie. Equidistant. So that's what we need to confirm with this. However, if it does confirm Ale jeżeli to się potwierdzi as a spinning top jako spinning top with equidistant wick to the upside and downside, this is a good sign, to jest bardzo dobra oznaka and I'll tell you why. i opowiem wam dlaczego. Oftentimes you can find spinning tops at the bottom of a downtrend. Najczęściej możemy zobaczyć taką świecę przy trendzie jakimkolwiek, czyli trendzie tutaj spadkowym, on akurat mówi. Jeżeli mamy trend spadkowy, na samym końcu pojawia się taka świeca o nazwie spinning top, jak ta. If the spinning top is green and at the bottom of a Jeżeli ta świeca jest zielona i na samym dole tej linii trendu, albo tego trendu spadkowego, downtrend, it's a sign of a reversal. to jest oznaka odwrócenia trendu. Just like on the flip side, Tak samo, jakbyśmy mieli to w przeciwnym kierunku. if you find a spinning top at the top Jeżeli znajdziemy na samej górze, powiedzmy, linii trendu wzrostowego taką świecę of an uptrend and the spinning top is red, i wtedy ta świeca jest czerwona, it's a sign of a reversal wtedy też mamy oznakę tego, że no, możemy mieć tutaj odwrócenie trendu. to the downside. So this is obviously a point for the bullish I oczywiście to jest punkt do tej pozytywnego ruchu ceny Bitcoina. scenario if it closes with equidistance. Jeżeli zamknie się dalej w podobnym dystansie z dwóch stron. From the wick to the up and the wick to the down. So just a couple tidbits of information to put in your toolkits. These are very powerful pieces of information Także to są bardzo ważne informacje to help you on your crypto journey. Now, let's get to the bottom of this. We looked at both scenarios. We Okej, pokazaliśmy wam dwa scenariusze. looked at the bullish case. We looked at the bearish case. Zobaczyliśmy pozytywną, negatywną stronę. What are the keys? Jakie są klucze? What can we expect? Co możemy oczekiwać? Has to happen for the bullish scenario is two check marks. Żeby potwierdził się pozytywna strona tego, to musimy mieć dwie rzeczy zaznaczone. We need two check marks to have a bullish scenario. Check mark number one. We need to get above 11K. Musimy wyjść powyżej $11,000. We need to get above 11K. That's check mark number one. To jest pierwszy punkt. Check mark number two, we need to get above 12K. I drugi punkt, musimy wyjść powyżej $12,000. If we can have those two check marks, Jeżeli możemy potwierdzić te dwie rzeczy, what I would expect co ja będę widział, is that we're going to have a breakout into what's called tier 2, będziemy mieć przebicie do poziomu drugiego, which will most likely bring us around 20K, where we're going to have another period of consolidation. gdzie może ta cena nas nawet doprowadzić do $16-20 tysięcy, gdzie będziemy mieć kolejną część konsolidacji. I know there's a lot of people out there. Once we pass 14K, the next major level of resistance is 20. Jeżeli przejdziemy 14 tysięcy po prostu, no to kolejna linia oporu to jest 20. I won't spend any time looking at 15K or 15.5 Nie będę patrzył na 15,500, or 16 or 16. 16.5 or 17 or 17.5. Once we pass 14, Jeżeli przejdziemy 14 tysięcy, the next major level of resistance kolejnym poziomem, na którym możemy się zatrzymać, to jest 20. is 20. So if we have those two check marks, Jeżeli oczywiście będą te dwie rzeczy potwierdzone. where you wake up in the next few weeks and you see Bitcoin not only above 11, but above 12, Jeżeli się obudzisz za parę tygodni, zobaczysz Bitcoina powyżej 11-12 tysięcy, we're in really good shape jesteśmy w bardzo dobrej podstawie do kolejnych wzrostów. for a strong bullish scenario and entering tier. I dla tego scenariusza pozytywnego i wejścia w poziom drugi. Tak jak mieliśmy to w 2016. Wyskok i przy 20 tysiącach będzie tutaj konsolidacja paromiesięczna i jeszcze wyżej. Number two.
If we don't, Jeżeli nie, in the next handful of weeks to 1 to 2 months have a change of trend, i zmienimy trend meaning w kolejnych tygodniach, we have to break this trend line. musimy po prostu przebić tą linię trendu wyżej. We have to break, we could get rejected down from this Możemy mieć jeszcze jedną walkę o to trend line and in 1 or 2 months end up down here and come back up and i 2 miesiące nawet być poniżej tej linii test it i potem znowu testować ją. around here. We have to break this trend line. Musimy zbić tą linię trendu, przebić ją górą. If we continue to get rejected, Jeżeli będzie kontynuacja odrzucenia tego, the previous video that I made, to wideo wcześniej, jedno wcześniej, remember I said that was a bigger picture scenario. to był większy scenariusz, który może się zdarzyć This is going to take a few months to play out. i to będzie parę miesięcy. Mówiłem wtedy, że na to zagranie możemy liczyć. That scenario will play out. Wtedy ten scenariusz będzie tutaj nadal aktywny. The key is 11K Czyli kluczem jest $11,000 and 12K. i 12. And further evidence with this chart. I dalej dowód z tym wykresem. We said this is the most powerful trend line. To jest najbardziej poważna linia trendu w całej historii Bitcoina. In all of crypto. Look at where we're at with this week's candle. I zobaczmy, gdzie jesteśmy w tym tygodniu. We'll just go ahead and make it easier for you to see the prices. So if we go here, we need to get above 11K in this week's candle. Czyli w tym tygodniu musimy dojść powyżej $11,000 w tym tygodniu jeszcze. If we go a couple weeks ahead, Jeżeli za 2 tygodnie to będzie we're looking at still 1100, i nadal będzie w granicach 11,000. right? We have to get, or sorry, 11,000. We have to get above this scenario. Musimy wyjść powyżej tego scenariusza. We have to. And if we don't, we're going to have trouble. Jeżeli nie, będą tutaj problemy. That's the deciding factor. That is the deciding factor. We need to break this trend to have a bullish scenario. If this trend is really powerful and continues to push us down, we might be in some trouble. We need to be very clear about that. Jeżeli to się nie wydarzy, będziemy w poważnych problemach. And that's what the whole purpose of our last video was. I to jest to, co mówiliśmy w ostatniej audycji na ten temat. Just to paint a very clear picture of that scenario that we have to watch for the next couple months. Czyli to będziemy właśnie obserwować przez kolejne miesiące. Czyli mamy to 11-12 tysięcy, tak? Jeżeli nie, wracamy do tygodnia wcześniej i wtedy 6300 obserwujemy pewnie w grubszym terminie. Jeżeli 6300 nie zostanie tutaj zatrzymane, no to możemy mieć nieciekawie. Życzę Wam wspaniałego dnia, jeszcze raz wspaniałego wieczoru i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.